Cześć, dziś biszkopt z jogurtową pianką. Ciasto pyszne, lekkie i niezbyt słodkie. Zaczynamy od biszkoptu. 4 jajka ubij na sztywno z 5 łyżkami cukru przez 15 minut na najwyższych obrotach miksera. Ten biszkopt możesz też przygotować bardziej tradycyjną metodą, czyli najpierw oddzielić żółtka od białek, potem białka ubić na sztywno, powoli dosypać cukier i następnie ubijać pianę, aż będzie błyszcząca i sztywna, na koniec dodając żółtka. Ja wolę przygotowywać biszkopt tą metodą, bo dla mnie jest tak po prostu i prościej i szybciej. W międzyczasie 4 łyżki mąki pszennej typ 450, łyżkę mąki ziemniaczanej i pół łyżeczki proszku do pieczenia wymieszaj razem. Gdy piana z jajek będzie już gotowa, czyli zwiększy wyraźnie swoją objętość i będzie bardzo sztywna, odstaw mikser na bok, po czym przesiej suche składniki. Przesiej, ponieważ mąka ziemniaczana ma tendencję do tego, żeby się zbrylać, nawet jeśli sprawia wrażenie, że jest bardzo dobrze wymieszana. Ja już kilka razy miałam taką sytuację, że po dodaniu mąki, pomimo tego, że mieszałam bardzo dokładnie i bardzo dobrze, później w upieczonym biszkopcie okazywało się, że widać te grudki nierozmieszanej mąki ziemniaczanej, dlatego naprawdę gorąco zachęcam do przesiania całości. Dodatkowy plus jest taki, że łatwiej później takie ciasto wymieszać. Mąkę z pianą mieszaj delikatnie i dokładnie, za każdym razem sięgając dna. Gdy całość jest dokładnie wymieszana, przelej do blaszki o wymiarach 24 na 35 cm. Dno blaszki wyłożyłam wcześniej papierem do pieczenia. Do biszkoptu wykładamy papierem do pieczenia tylko i wyłącznie dno bez boków. Ciasto wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 160 stopni bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem. Biszkopt piecz przez 20 minut. Ja piekłam go na drugim poziomie od dołu. Zanim go wyjmiesz, zawsze sprawdź patyczkiem, czy jest upieczony w środku. I nie należy go też przetrzymywać w piekarniku. Po upieczeniu od razu powinien zostać wyjęty z piekarnika do wystudzenia na blacie, ponieważ biszkopt przesuszony nie jest po prostu smaczny. Po wyjęciu biszkopt zostaw do całkowitego wystudzenia. 300 g malin, jak widać u mnie są to maliny mrożone, mogą być też maliny świeże i pół szklanki cukru. Wymieszaj razem i podgrzewaj, gotując około 10 minut. Chodzi o to, aby te maliny się po prostu rozeszły. Następnie całość przetrzyj przez sito, tak żeby oddzielić pestki. 4 łyżeczki żelatyny. Zalej 1/3 szklanki, czyli około 80 ml zimnej wody. Całość wymieszaj i odstaw na 10 minut po to, aby żelatyna napęczniała. Do gorącego przecieru z malin dodaj napęczniałą żelatynę i mieszaj, aż całość się rozpuści. Gdyby były trudności, można delikatnie podgrzać przecier, tylko ważne jest, żeby go nie gotować, bo to może osłabić działanie żelatyny. Gdy cała żelatyna się już rozpuści w malinach, odstaw przecier do przestudzenia. Przecier ma być wciąż lekko ciepły, ale nie może być absolutnie gorący. W międzyczasie 200 g dobrze schłodzonej śmietanki 36% ubij na sztywno. Następnie do 800 g jogurtu greckiego dodaj przestudzony przecier, wymieszaj całość, po czym dodaj jeszcze śmietankę ubitą wcześniej i również całość wymieszaj. Gotową piankę przelej na wystudzony biszkopt. Biszkopt możesz nasączyć, ale nie jest to konieczne, jeśli nie przesuszyłeś go w piekarniku. Całość odstaw do lodówki na 20-30 minut, aby pianka zastygła. Żelatynę rozpuść mniej więcej 1/3 szklanki gorącej wody, wymieszaj dokładnie i odstaw do przestudzenia. 1 galaretkę malinową rozpuść w 300 ml gorącej wody, następnie odstaw do chwili, kiedy galaretka zacznie tężyć. Gdy żelatyna już przestygnie, 400 g schłodzonej śmietanki 30% wymieszaj z 2-3 łyżkami cukru do smaku, następnie całość ubij na sztywno. Pod koniec ubijania dolej przestudzoną żelatynę, całość jeszcze krótko ubijaj, następnie wyłóż na malinową piankę. I od razu po kilka łyżek wylej tężejącą galaretkę malinową. Końcem łyżki zrób jeszcze dodatkowo wzorki na wierzchu ciasta, tak aby galaretka nieco się wymieszała z bitą śmietaną. Tak przygotowane ciasto odstaw do lodówki na 2-3 godziny, aby miało szansę stężeć. Smacznego!
A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Crème de la Crème. Do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Teraz w pakiecie książka plus zeszyty z nowymi przepisami, całość kupisz taniej. Twoją książkę możemy również zapakować na prezent. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.